Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj na początek moje nowe rośliny. Tutaj jest węgierka wczesna i to jest prezent od mojej mamy na imieniny. Roślina w doniczce, no mam nadzieję, że to będzie ta odmiana, która ma być, bo no niestety bardzo dużo pomyłek było właśnie takich, że kupowało się jakąś odmianę, a później okazywało się, że to zupełnie nie jest to. Węgierka wczesna jest bardzo smaczną śliwką. Dojrzewa wcześniej od tej węgierki takiej tradycyjnej, można powiedzieć. I co jest bardzo ważne, ona nie jest robaczywa. Robaki jej nie zjadają, dlatego właśnie moja mama jest bardzo zadowolona, że udało jej się trafić takie drzewka. Kupiła dla siebie i dla mnie. I jeszcze wczoraj byłyśmy z mamą w Kielcach i udało mi się trafić taką perełkę. Spójrzcie, to jest kiwi, odmiana Zakarpacie. To jest odmiana hybrydowa, międzygatunkowa. Ponoć ma być odporna do minus 25 stopni. Zobaczymy, jak to będzie. Listki są włochate, bardziej podobne do Actinidii deliciosa. No i może rzeczywiście to jest to. Owocki mają być takie, czyli no prawie takiej wielkości jak te owoce, które kupujemy w sklepie, i włochate. Jest to odmiana samopylna. Sadzonka jest bardzo ładna. Zapłaciłam za nią 22 zł, więc no naprawdę uważam, że warto. Zdrowa, ładna, widać, że ma piękny przyrost, więc posadzona też będzie ładnie rosła. No i zobaczymy, jak to będzie w następnych latach. Ponoć no, powinna owocować w trzecim-czwartym roku na dwuletnich pędach, podobnie jak to nasze kiwi ostrolistne. I tutaj mam sadzoneczki białej poziomki. To są sadzoneczki od mamy, które jej się w ogrodzie pojawiły nie wiadomo skąd. No na pewno ptaki przyniosły, jak to zwykle bywa. Teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego filmu, czyli letnie cięcie mini kiwi. I to jest już najwyższa pora, żeby to letnie cięcie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że pędy zaczęły się już skręcać ze sobą. Właśnie te, które mamy wyciąć, one już zaczęły się skręcać, czyli to cięcie właściwie powinnam zrobić jakiś tydzień temu. One rosną w tempie błyskawicznym i do momentu, kiedy nie są za bardzo skręcone razem, jest o wiele łatwiej wycinać te pędy. Po prostu wycinamy, wyciągamy. Jeżeli są już takie skręcone, bo u mnie niektóre się już zaczęły skręcać, jest to trudniej zrobić i po prostu mamy wtedy więcej pracy. Natomiast można już je właśnie przycinać. Roślina nie płacze już, więc nie będzie się osłabiać. I teraz jest to bardzo łatwo zrobić. Po prostu wchodzimy w głąb krzewu i tak jak tutaj patrzymy i szukamy pędów, które są zielone, grube. I te zielone, wszystkie grube pędy usuwamy tuż przy nasadzie. Zaraz ja spróbuję tak jakoś dojść, żeby było bardziej widać. O, tutaj na przykład widać wyraźnie. Tu jest taki zielony, tegoroczny, długi pęd, który wycinamy. Wycinamy jak najbliżej nasady. Teraz, listek mi zasłania. Teraz tak. I w momencie, kiedy on nie jest jeszcze skręcony z innymi pędami, możemy go bardzo łatwo wysunąć z pomiędzy innych gałęzi. I tak robimy z następnymi pędami, czyli na przykład tutaj jest taki pęd i też u nasady, no i te liście mi przeszkadzają, więc je oberwę. I tutaj u nasady trzeba obciąć, wyciągnąć z rośliny i mamy z głowy, a później zbieramy wszystko i wynosimy. I tutaj na dole
Ajajaj. No nie mogę jakoś trafić. Już zaraz. O, i tutaj też gruby, zielony pęd wycinamy u nasady i to samo trzeba będzie zrobić z tym. I tak robimy ze wszystkimi pędami po kolei. Moje kiwi przed cięciem wygląda w ten sposób. I teraz na chwilę odłożę kamerę, bo to się nie da robić jedną ręką. I wrócę, kiedy już będę miała to kiwi przycięte. Tak wygląda moje kiwi po przycięciu. Usunęłam wszystkie mocne pędy, które wyrastały do góry, były grube u nasady. I zrobiłam też takie lekkie cięcie, jeżeli chodzi o gałęzie, które są niepotrzebne. Zaraz przejdę tutaj, spróbuję. Tutaj są te długie baty, które wycięłam. Natomiast tutaj są takie pędy, które tam gdzieś bardzo nisko były pod spodem, było ich za dużo. To też to wszystko usunęłam. Dzięki temu po prostu w zimie będę miała mniej cięcia, a poza tym rośliny nie będą na nie tutaj tracić już sił, tylko będą zawiązywać pąki kwiatowe na tych pędach, które zostały. Pędy grube mamy już usunięte i teraz kiwi wypuszcza jeszcze dwa rodzaje pędów. Zaraz przejdę tutaj do tego kiwi Isai, bo ono tutaj jest z brzegu, jest teraz ładnie oświetlone i chyba najlepiej będzie widać. I są to krótkopędy, o takie króciutkie, na których w przyszłym roku będą się rozwijać kwiaty i owoce. I te pędy zostawiamy, możemy je ewentualnie przerzedzić, po prostu wyciąć część gałęzi z tymi pędami, jeżeli roślina jest bardzo gęsta. I trzeci rodzaj pędów, które kiwi wypuszcza, to są takie pędy średnio długie, można je nazwać. I to są na przykład takie pędy. One są cienkie, mają około 2-3 mm grubości, nie wyrastają bardzo długie. I to są pędy, na których kiwi w przyszłych latach będzie budować krótkopędy, na których będą owoce. I teraz mamy dwie możliwości. Albo usuwamy te pędy, jeżeli krzew mamy mocno rozbudowany z dużą ilością krótkopędów, no to po prostu trzeba je też usunąć tam u nasady. Natomiast jeżeli dopiero budujemy krzew i jeszcze nie ma dużo tych krótkopędów, wówczas taki pęd możemy przyciąć na długość około pół metra. One często zresztą same kończą wzrost, tak jak ten tutaj już zakończył wzrost i nie będzie dłuższy. Więc takie pędy zostawiamy, jeżeli mamy mało krótkopędów na krzewie i po prostu chcemy jeszcze ten krzew rozbudować. No ja mam już wystarczającą ilość krótkopędów, więc dużą część z takich właśnie pędów usunę. O, tutaj jest kolejny taki właśnie pęd. O, on jest taki cięższy, krótszy i już zakończył również wzrost. Już tutaj końcówka zaschła. Więc to są pędy, które w następnych latach będą tworzyć takie krótkopędy z kwiatami. A tak jak jesteśmy już przy kiwi Isai, to jest ta roślina, którą ja osłoniłam tym moim kokonem z włókniny i odrobina owoców będzie, tylko muszę je znaleźć, bo to nie jest łatwe w tym roku. O, tutaj troszkę owoców mi zostało. Także troszeczkę się skubnie. No drzemów się nie narobi, ale odrobina będzie do pojedzenia. Po tym przymrozku, który zniszczył liście, ja nie oczyszczałam roślin. No i one w tej chwili wyglądają tak. Większość tych martwych liści się wykruszyła i w zasadzie już ich w ogóle nie widać, więc po przymrozkach nie ma co, prawda, panikować i usuwać, robić sobie pracę. No chyba że ktoś ma w jakimś takim reprezentacyjnym miejscu posadzone kiwi, no to wiadomo, że wtedy coś takiego przeszkadza. No i tutaj też jest. To jest akurat odmiana Bingo.
O, i tutaj widać, też jest właśnie ten taki pęd o średniej długości, który w przyszłych latach będzie dawał nam krótkopędy. I też ten pęd już zakończył wzrost. Odwrócę go trochę, żeby było widać. O, widać, że on już ma zaschnięty tutaj stożek wzrostu. I tak jak wspomniałam na początku, to jest właściwie ostatni moment, kiedy przytniemy kiwi w taki w miarę wygodny sposób. Po prostu jeżeli te pędy są nieskręcone ze sobą, wówczas ładnie wyciągamy je z korony, zaraz po przycięciu wyciągamy je dołem i nie trzeba się martwić, że coś nam się będzie ciągnąć, urywać czy łamać jakieś inne gałęzie. Moje nowe kiwi, które kupiłam wczoraj, mam zamiar posadzić tutaj. Tutaj jest kiwi męskie. Mam 2 sadzonki kiwi męskiego, więc jedno w zupełności wystarczy i to można usunąć. Także tutaj będzie sobie rosło moje ekskluzywne kiwi w futerku. I bardzo jestem ciekawa, czy będzie owocować, jak się będzie sprawować. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.